W busie temperatura przekracza 40 stopni. Nie wyobrażam sobie podróży w takich warunkach, bo zwyczajnie nie lubię ciepła. No tak jak myślałem, ponieważ na dworze jest 32, więc mam zwykle 10 stopni więcej niż jest na zewnątrz. Nie ma takiej opcji, idę do piwnicy. Dla mnie 25 stopni to już jest za dużo. Dlatego postanowiłem przeczekać te fale upału w piwnicy. To nie znaczy, że będę się obijał, ponieważ jest kilka rzeczy, których chciałbym się nauczyć i mogą mi pomóc w montowaniu filmów. Czyli efekty specjalne, tworzenie animacji i grafiki, tworzenie muzyki i programowanie. Akurat to ostatnie ma mało wspólnego z tworzeniem filmów, ale mam fajny pomysł na apkę, którą sam chciałbym zrobić. A jeśli masz takie... Co ty p***lisz? Przecież każda z tych rzeczy zajmuje kilka lat, żeby się nauczyć. Tak, ale ja nie mówię, że chcę robić animacje w stylu kurz gesagt. Ale nie chcę, żeby też wyglądały w ten sposób, jak już raz zademonstrowałem. Nie ma w tym nic złego. W zasadzie taka forma też mi się podoba. Generalnie to siedzę na komputerze już z 25 lat i miałem już styczność z podobnymi programami. Dlatego to nie jest tak, że będę zaczynał od zera. Ale nie wszystko naraz. Zakręcę kołem i to niech los decyduje, jakiej rzeczy będę uczył się jako pierwszej. No to efekty specjalne. W sumie najciekawsza rzecz z tej listy. No bo to nie jest tylko siedzenie przy komputerze. Trzeba mieć też dobre oświetlenie, jednolite tło, no i generalnie trzeba wydać trochę kasy na akcesoria. Oczywiście można to zrobić po kosztach, tak jak zrobiłem to na początku. Jednak tym razem postanowiłem trochę zainwestować. Trochę, nie jakoś mega dużo, bo nie wydaję nie wiadomo ile pieniędzy. Ale jak się za coś biorę, to nie na pół gwizdka. Staram się jak najlepiej. W każdym razie zabieram się za przerobienie swojego pokoiku na studio. Zaczynamy. O, przyjechała paczka. Przypominam, że jestem amatorem i rok temu nie wiedziałem prawie nic o robieniu filmów. Dlatego będę wdzięczny za każdy feedback. Tak, śmiało mów, co robię źle, a ja postaram się wyciągnąć z tego wnioski. Zwykle stosuję metodę prób i błędów lub czytam poradniki albo coś oglądam na ten temat. No i teraz można nagrywać. Wcześniej moim jedynym światłem było kółko, ale dawało radę, nie jest najgorsze, nie? Mogło być gorzej, bo wcześniej miałem mniejsze i dawało mniej światła, więc po prostu stwierdziłem, że kupię większe. Ciekawe ile prądu biorą takie lampy. Jedna bierze 75 W, prawie 80, to jest sporo. No bierze całkiem sporo prądu. Ale mam bank energii i panele słoneczne, więc jakoś powinienem zredukować te koszty. Teoretycznie po kilku tysiącach ładowań, tam 2500 ładowań powinno się zwrócić. Ale na pełnym banku energii mogą działać około 10 godzin. Ale raczej tyle nie będę nagrywał. Max mi to zajmuje godzinkę. Zależy co w sumie nagrywał, nie wiadomo. Jak będę robił dwugodzinny film, też go będę godzinę nagrywał. A teraz najlepsze, jak to się montuje, ja nie wiem, będę improwizował. Nie oglądałem żadnego poradnika, ani nic nie czytałem o tym. Ale nie może to być aż takie trudne, co nie? Dostałem do tego torbę, żeby to fajnie nieść, ale w jaki sposób mam przenieść green screen? Już nie dali mi nic fajnego na to. To się nie zmieści do tej torby. Ja często mam takie, że ja coś robię, a potem się zastanawiam, czy dobrze to zrobiłem. I w tym przypadku zastanawiam się, czy nie kupiłem za dużego green screena, bo on się zaczyna aż przy końcu ściany i kończy aż tam. I to mi będzie zajmowało całą szerokość pokoju. Chyba się zmieści. Chyba łatwiej będzie ściągnąć pierw rurkę, wsadzić green screen i dopiero razem to dać na stelaż. Tak mi się wydaje. W przeciwnym wypadku nie uda mi się tego zrobić. No jest trudniej niż myślałem, ale dam radę. Tylko ta konstrukcja nie wydaje mi się za solidna. Lepiej, żebym tego nie szturchnął przypadkowo, ponieważ może mi się to wywrócić, a wtedy będzie katastrofa. Jak takie coś upadnie mi na przykład i na stół albo coś, to i to będzie zniszczone i to gdzie upadnie. Muszę go dać wyżej. To się trochę buja, ponieważ to jest ciężkie. Nie wiem ile to może ważyć, bo było wielkogabarytowe i ciężko tak stwierdzić. Natomiast to ma 10 metrów długości, więc nie wiem, czy nie byłoby dobrym pomysłem, żeby to skrócić o połowę. Ponieważ stąd dotąd jest 2 metry, jeszcze 2 metry rozwinę, więc ja nawet do połowy tego nie rozwinę. A miałbym zawsze przygotowane to na drugą ewentualność. I przede wszystkim zmniejszyłbym ciężar o połowę, więc też jest to dobry pomysł. Według mnie nie daje się tego chyba w szpuli całej, tylko powinno się to przyciąć. Bo przecież jak to ma 10 metrów długości, ja tego nawet tutaj nie rozwinę. Ja nie mam takiego dużego pokoju, bez przesady. Dlatego idę po sprzęt, czyli miarę i nóż i będę po prostu to skracał trochę. Więc wtedy powinno być stabilniejsze. Dobra, chciałem schować to pod łóżko, ale mi się nie mieści. Innym razem się będę o to martwił. Teraz muszę rozłożyć stelaż z powrotem i zobaczyć, czy nie będzie się bujało w tej konfiguracji.
Chodzę sobie po green screenie i mogę sobie nawet biegać po green screenie, tak żeby był green screen. O! I teraz biegniemy, proszę Państwa, po kosmosie. Nie wiem, gdzie jestem. Jeszcze nie zdecydowałem. Ale podoba mi się. Tak to właśnie powinno wyglądać. Idealnie. Strasznie mi się to podoba, nie? Będę tutaj dużo rzeczy mógł robić. O nie! Czekaj, to jest green screen, a żaba jest zielona. Czyli jak ja tutaj będę żaba mena odgrywał? Nie przemyślałem tego, kurczę. Bo ten poprzedni green screen to był to kółko takie i ono jest dwustronne. Z jednej strony zielone, z drugiej niebieskie. Nie przemyślałem wszystkiego. Najwyżej usiądę tą żabę i nie będzie żadnej zielonej postaci. Ostatnio zabrałem się za pisanie krótkich scenariuszy, które mają się opierać właśnie na efektach specjalnych. A jeśli masz takie, o co chodzi w końcu na tym kanale? Ty jesteś podróżnikiem? Robisz filmy ciekawostkowe? Czy raczej głupie zabawne scenki? Wszystko, a nawet więcej. No bo po co się mam ograniczać? Albo robić 3 różne treści na 3 różnych kanałach. Na tym jednym znajdziesz wszystkie te aspekty. Zawsze chciałem zwiedzić świat, ale też dużo czytam i interesuję się różnymi rzeczami. A dodatkowo lubię wymyślać głupie scenki i różne postacie. Te rzeczy od zawsze mnie kręciły, więc pada kolejny raz to samo pytanie. Po co mam się ograniczać? Jedyne co zobaczysz w całym swoim życiu to swoje ograniczenia. To było retoryczne pytanie. Nie chcę prowadzić kanału monotematycznego, dlatego robię różne rzeczy i lądują one w tym jednym miejscu. A jeśli interesuje Cię konkretna kategoria, to w zakładce playlisty masz je posortowane. Dobra, powiedzmy, że mam studio w domu. Zawsze chciałem mieć studio w domu, ale bardziej takie nagraniowe, bo kiedyś chciałem być raperem. Nawet można powiedzieć, że byłem raperem, no bo nagrałem kilka kawałków, więc siłą rzeczy tak się to nazywa. Ale niestety prawie wszystko przepadło. Został mi tylko jeden kawałek. Nagrałem go jak miałem 19 lat. Pozwolę sobie puścić fragment, bo nie jestem pewien, czy mam prawa do tego bitu. Jak się miało 19 lat, to się nie myślało o takich rzeczach. Drzew zbierzmowanie, tu już przeszłość jest za nami. Ja wodospad i to spory, sorry, zmieni na tsunami. Miałem 19 lat, kiedy to nagrałem, a pierwszy numer napisałem jak miałem 13 lat. Czego trochę żałuję, że nie rozwijałem od tamtej pory, ponieważ miałbym teraz 20 lat stażu na scenie. Nie zawsze mam wszystkie rekwizyty, więc część sobie robię samodzielnie po prostu. Nagrywanie filmów na green screenie to dopiero początek. Potem jest jeszcze edytowanie filmów i tutaj staję przed dylematem. Zapłacić ekstra za teoretycznie najlepszy program, czy spróbować w darmowej wersji. Sprawdziłem jeden z darmowych programów, ale połowa rzeczy jest zablokowana za płatną bramką, więc teoretycznie nic na tym programie bym nie zrobił. Dlatego pytałem się paru osób, które programy polecałem i jednogłośnie powiedzieli Adobe Premiere Pro. Wybrałem sobie dość trudną dziedzinę, ponieważ montowanie filmów opiera się głównie o kreatywność i wyobraźnię, ale skutkuje również nieograniczonym polem do popisu. Już jakiś czas temu zacząłem się w to bawić. Na przykład ten fragment razem z nauką montowania, kręceniem i samym montażem zajęło mi kilka dni. Tylko ten krótki fragment. Wiem, że to nic specjalnego. Takie efekty można pobrać z YouTube'a w zamian za lajki. Albo nawet nie trzeba dawać lajku, bo nikt tego nie sprawdzi. Ale głównie jak od kogoś coś biorę, to się odwdzięczam. Zajęło mi to kilka dni, lecz teraz zrobiłbym to w kilka godzin. Staram się również dbać o szczegóły. Kiedy włączył się portal, kwiatek zaczął się poruszać. Po prostu to nagrałem na green screenie, a potem schowałem się za kanapą i nim cząsłem. Tak było. Także kilka godzin już spędziłem w tym programie. Naprawdę żałuję, że nie miałem tego programu wcześniej, ponieważ ten, który używałem, ma o wiele mniej opcji. I kolejna rzecz to, jak chcesz się czegoś nauczyć, to nauka idzie o wiele przyjemniej. Dlatego ostatnie kilkanaście godzin oglądając poradniki, czytając i generalnie próbując robić rzeczy, naprawdę dobrze się bawiłem. Czego chcieć więcej? Może lajków. Jak macie jakieś, to dajcie chętnie, ja przytulam wszystkie. Jeśli chodzi o akcesoria, no to zainwestowałem też trochę w gadżety. Mam na myśli, że kupiłem jakieś peruki, atrapy broni czy przebrania. Generalnie lubię rzeczy sam robić, ale też nie mam na wszystko czasu. Teraz mam dosłownie krótką przerwę w podróży. Naprawdę nie wyobrażam sobie takiej temperatury w busie. Nie da się zrobić nic, jeżeli masz 40 stopni. Nie wyobrażam sobie ugotowania, spania, montowania, no czegokolwiek. A klimat też nie może chodzić cały czas, no bo wydam majątek na paliwo. A jeśli już oglądałeś wcześniej moje filmy i się zastanawiasz, to czemu nie jedziesz do Norwegii? Tam będzie chłodniej. No bo jest jeszcze coś, co muszę załatwić w Polsce. Może kiedyś o tym powiem. Natomiast nie teraz, bo nie chcę robić nieskończenie długich odcinków. A mógłbym tu siedzieć i gadać godzinami. Tak jest. Szczególnie, że jest tutaj w miarę chłodno. Więc jak za niedługo wyjadę, to w końcu też wrócę i planuję wrócić w październiku i wtedy skupię się na 100% właśnie na robieniu tych rzeczy, które robię teraz. Efekty tej pracy zobaczycie wkrótce w shortach, ponieważ mam zamiar nagrać jeszcze kilka odcinków z tych dwóch uniwersów, czyli Henryk Portier i Liga Polskich Bohaterów. A potem w trasie będę sobie je powoli montował, nagrywając również filmy z podróży. Nie mam gwarancji, że to co robię spodoba się ludziom i czy zdoła mnie to utrzymać na dłuższą metę. Ale dopóki mam zajawkę, energię, pomysły i jakieś tam jeszcze oszczędności, będę to robił niezależnie od Twojego zdania.
A jeśli podoba Ci się kierunek, w którym zmierzam, możesz mnie wspomóc zostawiając łapkę w górę, komentarz i udostępnienie. A jeżeli chcesz pójść krok dalej, możesz mi postawić kawcie. Też będzie spoko. I tak by to mniej więcej wyglądało. Dzięki za oglądanie do końca. Widzimy się wkrótce.